Cześć. Cześć. Zimową porą. Tak, były lejki, jak my to nazywamy, czyli kultura pucharów lejkowatych, ich mieszkania, ich grobowce, a dzisiaj jest kopalnia. Miejsce pracy. Miejsce pracy, o tak. Czyli krzemionki. I całe szczęście liczymy na to, że nie tylko my będziemy na ten temat opowiadać. Właśnie tak. Tylko mądrzejsi od nas. O tak. No chodźcie. No to z właśnie, nami. tak, chodźcie z nami. Jesteśmy w muzeum w Krzemionkach, w pawilonie. Jest z nami dr Szymon Modzelewski z Muzeum Archeologicznego w Ostrowcu. Zgodził się znosić naszą obecność w tym szacownym miejscu. Tak. No i cóż. Chcemy pokazać naszych szanownych antenatów, których żeśmy już nieraz pokazywali, jak żeśmy wspominali na wejściu. No, w miejscu nie gdzie żyli, tylko gdzie pracowali. I w jaki sposób to robili. I co z tego wynikało. Tak. A tutaj pan doktor jest Specjalistą. Właśnie od, co jest przedmiotem naszego właśnie zachwytu, komunikacji i wymiany w świecie sprzed paru tysięcy lat, o którym oddajmy panu głos. Dzień dobry. Znajdujemy się na wystawie stałej Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w oddziale w Krzemionkach, a wystawa jest poświęcona życiu naszych przodków z neolitu i wczesnej epoki brązu, właśnie z tego okresu, kiedy kwitły tutaj krzemionkowskie kopalnie krzemienia pasiastego, nie tylko na polu górniczym tu w Krzemionkach, ale także na sąsiednich polach górniczych na terenie Przedgórza Jurzeckiego, gdzie wydobywano w tej odległej epoce krzemień pasiasty. Surowiec, który służył wtedy do wyrabiania przede wszystkim siekier i dłut. I rozchodził się on bardzo, bardzo szeroko, bo w okresie środkowego neolitu i późnego, w czasach kultury amfor kulistych, aż 660 km od krzemionek, więc są dzisiaj te zabytki z krzemienia pasiastego spotykane nie tylko na obszarze naszego kraju, ale także praktycznie u wszystkich naszych sąsiadów, to znaczy na obszarze Czech, Słowacji, Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Litwy, obwodu królewieckiego i wszystkich tych sąsiednich krajów, które tworzą tę część Europy Środkowej. I dlatego właśnie to wydobycie, ta aktywność naszych przodków w tym rejonie jest tak bardzo ciekawa, dlatego że jest to jeden ze sztandarowych przykładów szerokiej dystrybucji jakiegoś produktu w okresie neolitu, takiego, który rozchodził się wiele set kilometrów od miejsca swojego pochodzenia. Oczywiście nasza wystawa tutaj sięga nieco głębiej i dalej, bo sięga początków neolitu, tych czasów, kiedy pierwsi rolnicy z obszaru dorzecza Dunaju i Półwyspu Bałkańskiego przybyli na ziemię polskie, gdzieś około 5,5 tysiąca lat przed Chrystusem, przed naszą erą, i założyli tutaj pierwsze osady, pierwsze wioski rolnicze, ludzie związani z tak zwaną kulturą ceramiki wstęgowej, rytej. Im zawdzięczamy to, że na nasze ziemię zawitało rolnictwo, ale także, co wykazały lata badań polskich archeologów, także wydobycie krzemienia. Oczywiście nie tego krzemienia pasiastego jeszcze, który tutaj był wydobywany, ale nieco później, ale na przykład wydobycie krzemienia czekoladowego na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i okolic Krakowa. Już wtedy metodami górniczymi, drążąc proste kopalnie jamowe, ci pierwsi rolnicy na swoje potrzeby wydobywali sobie surowiec do wyrabiania narzędzi i broni. Właśnie wtedy zostało to zapoczątkowane. Zresztą tak samo jak i w całej Europie wydobycie krzemienia na większą skalę zapoczątkowały właśnie neolityczne społeczności rolnicze, co nie znaczy, że jeszcze w paleolicie tego surowca nie pozyskiwano, bo oczywiście pozyskiwano, ale kopalnie wydobycie na dużą skalę, no i kopalnie głębinowe zaczęły być użytkowane właśnie w okresie wczesnego neolitu. Przykłady są liczne, zarówno z basenu Morza Śródziemnego, z terenu Półwyspu Iberyjskiego, Apenińskiego, ale także z innych miejsc w Europie, gdzie rozmaite rodzaje krzemienia i skał krzemionkowych używanych do wyrobu narzędzi i broni były eksploatowane. Dość tu tutaj powiedzieć o Casa Montero koło Madrytu, czy kopalniach na półwyspie Gargigliano we Włoszech.
Początki dalekosiężnych kontaktów i wymiany pomiędzy różnymi grupami ludzkimi sięgają jeszcze starszej epoki kamienia, czyli paleolitu, w czasów, kiedy pojawił się na obszarze Afryki człowiek współczesny, prawie ponad 200 000 lat temu. Już prawdopodobnie wczesne społeczności afrykańskiej środkowej epoki kamienia praktykowały jakąś formę kontaktów i wymiany surowców, rozmaitych surowców skalnych, które służyły do wyrobu narzędzi. Ważnym surowcem była także ochra, którą wydobywano na terenie południowej Afryki już właśnie w czasach afrykańskiej środkowej i późnej epoki kamienia, między innymi w kopalni Mgłenia na terenie dzisiejszego Suazji. Chociaż w tej odległej epoce nie zawsze mamy pewność, czy mamy do czynienia rzeczywiście z kontaktami i wymianą, czy też dalekimi wyprawami tych bardzo mobilnych grup łowców, zbieraczy, którzy przemierzali duże obszary w poszukiwaniu zwierzyny, ale także w poszukiwaniu surowców i mogli potem te przedmioty wykonane z tych surowców bądź te surowce przenosić znów na bardzo duże odległości. Wiadomo, że w późnym paleolicie w Europie, na obszarze Europy, który częściowo był skuty lądolodem, w późnym pleistocenie również niektóre rodzaje na przykład surowców krzemiennych były używane dość daleko od miejsca ich pochodzenia, miejsca ich wydobywania i tutaj też nie zawsze mamy pewność, czy mamy do czynienia z wymianą, czy też po prostu z wędrówkami grup łowców, którzy szukali tych surowców na obszarze na przykład środkowej Europy, gdzie był popularny krzemień czekoladowy wydobywany właśnie u podnóża Gór Świętokrzyskich, niedaleko miejsca, w którym się w tej chwili znajdujemy. Pod koniec epoki lodowej, pod koniec paleolitu, bardzo ważnym surowcem na obszarze Europy Środkowej stała się ochra, stały się tlenki żelaza. Takim najbardziej charakterystycznym objawem i wydobycia surowców i kontaktów między różnymi grupami ludzkimi w późnym paleolicie była działalność grup paleolitycznych łowców i zbieraczy na terenie dzisiejszego rezerwatu Rydno w Dolinie Kamiennej, położonego pomiędzy Skarżyskiem Kamienną a Wąchockiem, w dolinie właśnie tej rzeki, gdzie ci paleolityczni łowcy zbieracze wydobywali hematyt i robili z niego czerwony barwnik, ochrę. Wydobywali go metodą eksploatacji jamowej, były tam także ich osiedla. Osiedli oni w strategicznym miejscu, w dolinie rzeki, blisko terenów łowieckich, na obszarze, gdzie znajdował się ten tak poszukiwany hematyt, używany do wyrobu tego czerwonego barwnika zwanego ochrą i na południe od bardzo poszukiwanych złóż krzemienia czekoladowego znajdujących się właśnie po północnej stronie Doliny Kamiennej. Hematyt był używany do wytwarzania czerwonego barwnika zwanego ochrą, używanego do barwienia ciał, barwienia skór zwierzęcych, skórzanych ubrań, także do wytwarzania przedmiotów sztuki i bardzo ważnego składnika obrzędowości tych ludzi, dlatego że tą ochrę po prostu wsypywano do grobów, obsypywano nią ciała zmarłych, jamy grobowe. Było to związane z symboliką ochry, jej czerwonym kolorem przypominającym krew i związku tej substancji właśnie z ideą życia pośmiertnego, odrodzenia po śmierci i ogólnie krwi jako składnika życia człowieka. I właśnie dlatego w tym miejscu od późnego paleolitu do mezolitu kwitło wydobycie hematytu, a społeczności, które tam osiadły, dzierżyły jakby kontrolę nad tym złożem i nad tym obszarem. Tak jak to było jeszcze do niedawna z pierwotnymi plemionami Australii, z plemionami aborygeńskimi. Antropolodzy, etnolodzy badający te plemiona stwierdzili, że po prostu poszczególne grupy rodzinne i plemienne dzierżą kontrolę nad obszarami związanymi z eksploatacją, ze złożami użytecznych kopalin, takich jak właśnie hematyt, który też w Australii wydobywano i używano mniej więcej do tych samych celów, do malowania, barwienia, wytwarzania dzieł sztuki, a także w rozmaitych obrzędach.
I te grupy, które dysponowały takimi złożami, mogły liczyć na rozmaite korzyści związane z wymianą z innymi grupami, za inne surowce, za inne potrzebne przedmioty. Mogły limitować dostęp do tego typu zasobów i mogły na przykład niektórych grup do nich w ogóle nie dopuszczać. Natomiast mimo, że nie było jeszcze wtedy mowy w ogóle o organizacji państwowej, nie było mowy o spisanym prawie, takich rzeczy w ogóle nie było, to prawo zwyczajowe w bardzo mocny sposób chroniło prawo własności poszczególnych grup nad tymi właśnie obszarami i złożami. Respektowano je, mimo iż żadnej wyższej organizacji niż taka grupa, gromada łowiecko-zbieracka nie znano. I tak prawdopodobnie było i z grupami łowców-zbieraczy, którzy w późnym paleolicie i w mezolicie egzystowali gdzieś właśnie w Dolinie Kamiennej na Rydnie. I tutaj przybywały rozmaite grupy, nawet z bardzo daleka, być może nawet z obszarów na południe od Karpat, z Moraw, Węgier, po to, żeby właśnie pozyskać czy to krzemienie czekoladowe, czy to hematyt wydobywane na terenie rezerwatu Rydno. Proszę Państwa, dlaczego spotykamy się w miejscu, w którym się dzisiaj spotkaliśmy? Jesteśmy na Przedgórzu Iłżeckim. Bardzo charakterystyczny obszar. Jeżeli popatrzylibyśmy w tej chwili na mapę Polski, to na północ od Doliny Kamiennej, gdzie się w tej chwili znajdujemy, mamy wielki, zaznaczony na zielono obszar Niżu Polskiego, gdzie wszelkie starsze utwory geologiczne pokryte są warstwami naniesionymi przez lądolud skandynawski w pleistocenie, w epoce lodowcowej. I wszystko, co tam jest niżej, dostępne jest dla człowieka dopiero od okresu nowożytnego, kiedy zaczęto te złoża, tak jak na przykład sól w Kłodawie, eksploatować nowoczesnymi metodami. Natomiast tutaj, gdzie się znajdujemy, te starsze skały paleogenu, neogenu, jeszcze wcześniejsze mezozoiczne, paleozoiczne zaczynają wychodzić na powierzchnię. Tutaj właśnie na Przedgórzu Iłżeckim, a także na znajdujących się na południe od nas obszarach Wyżyny Sandomierskiej i Gór Świętokrzyskich. Te skały z użytecznymi kopalinami, takimi jak tutaj, z rozmaitymi rodzajami krzemienia, nie tylko z krzemieniem pasiastym, ale także z krzemieniem czekoladowym, krzemieniem ożarowskim wydobywanym na południowy wschód stąd, no i wydobywanymi na obszarach przylegających do Doliny Wisły, krzemieniem świeciechowskim i gościeradowskim. Wydobywano tutaj też oczywiście wspomniany hematyt i rudę żelaza w Górach Świętokrzyskich, a później jeszcze we wczesnym okresie nowożytnym na przykład rudy ołowiu i miedzi w okolicach Kielc. I tutaj te złoża były dostępne dla ludzi w pradziejach i w średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym, takich, którzy nie dysponowali żadnymi nowoczesnymi metodami, lecz jedynie prostymi narzędziami i siłą własnych rąk. Dlatego tutaj narodziły się pierwsze zagłębia wydobywcze na ziemiach polskich. Okres neolitu stał się czasem intensyfikacji rozmaitych kontaktów, także wymiany międzygrupowej. Widać to już u wczesnych społeczności neolitycznych na Bliskim Wschodzie, gdzie artykułem który już dość wcześnie podlegał dalekosiężnej wymianie, był obsydian, różne jego rodzaje. Obsydian, czyli czarne szkliwo wulkaniczne używane do wyrobu narzędzi i broni, dające przy łupaniu bardzo ostre krawędzie i bardzo na Bliskim Wschodzie poszukiwane właśnie w epoce, kiedy rozwinęły się tam w IX-VIII tysiącleciu przed naszą erą pierwsze społeczności rolnicze. Ten obsydian wydobywano z kilku źródeł położonych we wschodniej Anatolii i na Wyżynie Armeńskiej. On rozchodził się zarówno na obszarze samej Anatolii, Syro-Palestyny i Mezopotamii, a także Iranu. Te źródła obsydianu były bardzo szeroko wykorzystywane i był on prawdopodobnie jednym z takich pierwszych przedmiotów rozwiniętej dalekosiężnej wymiany pomiędzy tymi społecznościami rolniczymi, które Bliski Wschód zamieszkiwały. Kiedy rolnictwo razem z pierwszymi rolnikami, osadnikami wędrowało na zachód i północ do Europy, nie ustawała także wymiana i poszukiwanie, wydobywanie rozmaitych produktów. Tutaj nadal prym dzierżył obsydian, wydobywany chociażby na greckiej wyspie Melos, rozchodził się w epoce neolitu, a także później w basenie Morza Egejskiego. Z basenu Morza Egejskiego pochodziły też muszle spondylusa, mięczaka morskiego,
używane do wyrabiania bransolet, wisiorków i innych ozdób. I te muszle były używane nie tylko w Grecji, ale także na Półwyspie Bałkańskim, w Dolinie Dunaju, na obszarze dzisiejszych Węgier, południowych Niemiec. Rozchodziły się w neolicie bardzo, bardzo daleko, niemal po środkową Europę i musiały być jakieś drogi, szlaki tej wymiany, a także sposoby. Na razie niezbyt wiele na ten temat wiemy. Krążą różne teorie w świecie nauki, czy była to bardziej wymiana ceremonialna, czy rzeczywiście wymiana handlowa typu barterowego, czyli towar za towar, wymiana typu komercyjnego, której celem było osiągnięcie jakiegoś zysku, czy też raczej wymiana pomiędzy spokrewnionymi grupami plemiennymi, której celem było zacieśnienie kontaktów społecznych. Te właśnie koncepcje są rozważane przez różnych badaczy, natomiast pewnie trzeba domniemywać, że rozmaite typy kontaktów i wymiany w tej epoce były praktykowane, zwłaszcza w zależności od tego, jak daleko te produkty się rozchodziły. Bo jak wiadomo z analogii etnograficznych, ze słynnych badań Bronisława Malinowskiego na Wyspach Pacyfiku, na Wyspach Trobranckich, był tam zarówno obecny system wymiany ceremonialnej, zwany kula, którego celem nie był zysk, ale właśnie zacieśnianie kontaktów społecznych, sprawowanie jakichś obrzędów, był bardzo duży kontekst magiczny, mitologiczny tej wymiany, ale oprócz tej wymiany kula była zwykła wymiana towarów nastawiona na pozyskiwanie potrzebnych surowców czy też wyrobów i na zysk tych, którzy je oferowali. Ta wymiana zwana gimwali, którą możemy uznać za prekursorską w stosunku do późniejszej, znanej nam z czasów historycznych, rozwiniętej wymiany rynkowej. Także rozmaite typy kontaktów i wymiany funkcjonowały prawdopodobnie także w Europie w neolicie, a także na innych obszarach świata. Na przykład na obszarze wymieniano też inne towary. Na przykład na obszarze zachodniej Europy bardzo dużą popularnością cieszyły się polerowane siekierki z zieleńca wydobywanego na obszarze Alp, które się rozchodziły aż po Półwysep Iberyjski z terytorium dzisiejszej Francji i Wysp Brytyjskich. A tutaj na obszarze środkowej Europy bardzo ceniony był ten właśnie krzemień pasiasty. Trzymam w tej chwili w ręku konkrecję, czyli tak zwaną bułę, jak to się potocznie ją określa, bryłę krzemienia pasiastego. Tak występuje on w swoim stanie naturalnym. Ta bryła jest specjalnie przełamana, żebyśmy mogli zobaczyć jej strukturę, ten pasiasty wzór. On oczywiście jest widoczny, ale on staje się jeszcze bardziej widoczny i wyraźniejszy, kiedy taki materiał się podda polerowaniu, szlifowaniu. I ten pasiasty wzór wtedy się uwydatnia. Konkrecja otoczona jest białą korą, złożoną ze związków wapnia i krzemionki. Właśnie w takiej postaci ten surowiec tutaj w skałach wapiennych górnojurajskich występuje i z tego właśnie surowca wyrabiano siekiery i dłuta. I, szanowni państwo, charakterystyczna rzecz. Kopia radziejowej siekiery krzemiennej. I proszę zobaczyć, bardzo ładnie widać ten pasiasty wzór. Wtedy tylko przedmioty użytkowe, choć o niewątpliwym zacięciu estetycznym wyrabiano. Dzisiaj jest to surowiec do wyrobu biżuterii, a także rzeźb. Docenili go artyści, rzeźbiarze. Wykonują z niego piękne rzeźby. Jubilerzy natomiast biżuterię oprawiano na przykład w srebro. Ale w pradziejach jedynie siekiery i dłuta z tego surowca były wyrabiane. A czy generalnie rzecz biorąc koncept, no bo to co pan mówił, tak, on jest piękny. Tak. Owszem, jest to na przykład robiony jest współcześnie, ale oglądając jakby zdjęcia czy w muzeach artefakty dawne, nie można się oprzeć wrażeniu, że tam ci ludzie też doceniali urodę tego. Na pewno. Po prostu, że czasami potrafili podkreślić to miejsce przez obróbkę, że akurat nieprzypadkowo. Na pewno. Była z tym związana jakaś symbolika. Jaka dokładnie? Nie wiemy tego, ponieważ nie mamy źródeł, żeby to stwierdzić. Natomiast to prawda. Trzeba pamiętać jeszcze o jednym. To jest epoka, kiedy na południe Europy, na Półwyspie Bałkańskim, w obszarze egejskim już się rozwija produkcja metalurgiczna. Tak. Ludzie zaczynają wydobywać rudę miedzi, obrabiać ją, łączyć z różnymi innymi metalami, robić próby z uzyskiwaniem stopów.
I te wyroby metalowe, później wchodzą to wyroby złote, znane chociażby z wielkiego cmentarzyska kultury Warna w Warnie w Bułgarii, gdzie jest ich tam ogromna ilość. To złoto pochodzące z gór dzisiejszej Bułgarii, czy też z gór bałkańskich rudy miedzi. Jest to wszystko obrabiane i robione są z tego przedmioty prestiżowe. No tutaj w czasach kultury pucharów lejkowatych, która zainicjowała wydobycie krzemienia pasiastego na obszarze tego zagłębia krzemienionośnego, na którego terenie się w tej chwili znajdujemy, no te miedziane przedmioty, które są importami najczęściej z południa, gdzieś z obszaru alpejskiego czy z nad Dunaju, dochodzą sporadycznie. One nie są częste, także nie mogą być jakimś dość powszechnym wyznacznikiem prestiżu. I tutaj inne estetyczne przedmioty z materiałów takich jak krzemień pasiasty czy bursztyn zaczynają wchodzić w grę. No człowiek to oczywiście zauważał, tak samo jak na zachodzie Europy zauważał, że ten piękny zieleniec, ten piękny jadeit jest kamieniem, który zwraca uwagę, który rzeczywiście też po oszlifowaniu jeszcze bardziej wygląda. Także i tutaj krzemień pasiasty pełnił taką rolę. I przenosimy się, szanowni państwo, do początków wydobycia. Do epoki środkowego neolitu, gdzieś tak 3900 lat przed Chrystusem, kiedy tutaj eksploatacja tego surowca w krzemionkach została zainicjowana. I musimy sobie wyobrazić to nasze otoczenie, a także warunki życia. Przede wszystkim mamy do czynienia na ziemiach polskich z tylko częściowo opanowanym przez człowieka otoczeniem przyrodniczym. Raczej z lasem ciepłolubnym okresu atlantyckiego, z przewagą drzew liściastych, który tutaj wtedy panuje. A warto zapamiętać, że średnie temperatury roczne były o 2-3 stopnie Celsjusza wyższe aniżeli dzisiaj. No, dzisiaj na nas to nie robi wrażenia, ale była to ogromna różnica. Ta roślinność była inna, inne były warunki gospodarowania, bardzo sprzyjające. Wtedy to się akurat kończyło. Ten okres atlantycki, okres optimum klimatycznego Holocenu powoli zbliżał się ku końcowi, ale jeszcze ci osadnicy neolityczni odczuwali dobrodziejstwa tego okresu. Natomiast mniejsza część powierzchni dzisiejszej Polski była zagospodarowana rolniczo, czy pod osady, w których ludzie mieszkali. Kultura pucharów lejkowatych dopiero zaczynała swoją ekspansję, rozwijała się w IV tysiącleciu przed naszą erą. Ci ludzie, których kultura była właśnie efektem kontaktów tych wczesnych społeczności neolitycznych, które do nas przybyły z obszaru Bałkanów i Doliny Dunaju, z miejscowymi ludami łowiecko-zbierackimi, z gospodarką typowo przyswajającą typu mezolitycznego, którzy korzystali z zasobów lasu, wód, z zasobów przyrody w sposób bierny, to znaczy pozyskiwali po prostu sobie to, co było dla nich potrzebne. Po prostu wpływ jednej kultury na drugą sprawił, że na obszarze szerokim od Jutlandii przez północne Niemcy po całe praktycznie ziemie polskie, Czechy, Morawy, aż po zachodnią Ukrainę powstała ta kultura pucharów lejkowatych. Nowa, oryginalna formacja kulturowa, różniąca się od tego, co było wcześniej. Natomiast taka kultura, która charakteryzowała się tym, że ludzie z nią związani zaczęli oprócz tych najlepszych gleb lessowych, czarnoziemów wykształconych na lessie, tutaj na obszarze ziem polskich, na przykład na Wyżynie Sandomierskiej, czy w okolicach Krakowa, zaczęła wykorzystywać także te gorsze gleby, wykształcone na piaskach, na gorszym podłożu, o nieco gorszych właściwościach, po to, żeby rozszerzyć tereny uprawy. Zaczęła po prostu trochę więcej terenów wykorzystywać dla rolnictwa i pasterstwa. Ci ludzie wznosili dość duże osady, chociażby największa, jaką znamy z terenu ziem polskich, w Bronocicach, w południowej części województwa świętokrzyskiego, gdzie znaleziono to słynne naczynie z przedstawieniem czterokołowych wozów. Tamta osada mogła liczyć od 600 do 900 osób. Tyle osób tam pewnie mieszkało. Ona była zresztą centrum dużego regionu osadniczego, tak jak większość tych większych osad kultury pucharów lejkowatych była takim jakby lokalnym centrum, także jakiejś być może lokalnej elity władzy, która sprawowała jakiegoś rodzaju kontrolę nad tym terenem. I właśnie te wielkie regiony osadnicze i zagospodarowywanie tego, co wcześniej było w ogóle niewykorzystywane, charakteryzuje tą kulturę. Tak samo jak rozmaite nowe formy narzędzi czy naczyń ceramicznych, po której archeolodzy
mogą poznać, że mają do czynienia z pozostałościami tej kultury. I właśnie ci ludzie zaczęli eksploatować na większą skalę te złoża krzemienia pasiastego w tym miejscu. Oni je odkryli, co było ich praktycznie największym osiągnięciem. Bo jeżeli pójdziemy sobie na pole górnicze i zobaczymy teren, na jakim jesteśmy, no możemy sobie jakoś wyobrazić ten pierwotny las, który tutaj był. Może więcej drzew liściastych niż teraz w tym borze sosnowym, drzew iglastych. Natomiast no, jak tu odkryć ten krzemień? No zawsze pada też od naszych gości naszego muzeum pytanie, jak to zobaczyć? Przecież tutaj nie ma jak na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, że są sobie skałki na powierzchni ziemi, że można zobaczyć i cośkolwiek widać. No, było kilka sposobów. Pierwszy to wykroty leśne. No, nie było tutaj oczywiście leśnictwa, utrzymywania lasu, te wykroty sobie były, a że te skały wapienne tutaj na terenie rezerwatu są bardzo często płyciutko pod powierzchnią ziemi, metr, pół metra, czy jest zwietrzelina wapienna, można zobaczyć coś pod powierzchnią. Rozkopując ten wykrot trafi się na odłamki wapienia, nawet czasem na odłamki krzemienia pasiastego. Widać, że tu coś jest ten krzemień. I jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, lejki krasowe. Naturalne, lejowate zagłębienia wydrążone przez płynącą wodę w tym wapiennym podłożu. One się czasem wypełniają wodą, zwłaszcza w sezonie wilgotniejszym, kiedy rok jest deszczowy, ale często one stoją sobie suche, puste, nie są wypełnione wodą i tam można też te warstwy górnojurajskiego wapienia zobaczyć, a w nich również przebijają się niekiedy konkrecje krzemienia pasiastego. A warto sobie zapamiętać, że ludzie w pradziejach, tak jak znane antropologom ludy pierwotne, wnikliwie obserwowały przyrodę i wszelkie przejawy jej egzystencji, dlatego, że było to dla nich życiowo ważne. Wszelkie tego typu informacje mogły po prostu być konieczne do przeżycia. Dlatego to, że poszukiwano nawet być może specjalnie jakichś złóż, które były konieczne do dalszych czynności życiowych, wcale nas nie powinno dziwić i prawdopodobnie celowo obserwowano tutaj podłoże i to, co można było w tych lasach na terenie Przedgórza Jurzeckiego zobaczyć i w ten sposób natrawiono na znajdujące się tu złoże. Znajdujemy się w tej chwili na terenie pola górniczego w Krzemionkach. Pole górnicze liczy sobie około 78 hektarów powierzchni. I na tej powierzchni mamy doskonale zachowane zarówno podziemne wyrobiska górnicze, jak i krajobraz górniczy poprzemysłowy, moglibyśmy go tak określić, epoki neolitu i około 4000 zachowanych pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego z bardzo, bardzo długiego okresu, co należy podkreślić, bo jest to okres około 3900 do 1600 lat przed naszą erą, więc ponad 2000 lat wydobycia, 2000 lat historii dziejów pradziejowego górnictwa na tym terenie, na obszarze właśnie Krzemionek, przy czym nie jest to jedyny zespół kopalń na terenie Przedgórza Jurzeckiego związany z wydobyciem krzemienia pasiastego. Także wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO kopalnie Borownia i Korycizna, dużo mniejsze, również zostały odnotowane, a także inne miejsca związane z wydobyciem tego surowca. A tutaj pod nami kopalnia numer 6668, bo wszystkie kopalnie na terenie pola górniczego zostały skatalogowane i ponumerowane przez archeologów. Kopalnia niszowa, ponieważ tutaj wydobycie najprawdopodobniej po odkryciu tego złoża mogło się rozpocząć od kopalń prostych typu jamowego, niszowego, prostych dołów eksploatacyjnych, które służyły do wydobywania krzemienia pasiastego z tej warstwy zwietrzeliny wapiennej oraz z górnej warstwy górnojurajskiego wapienia, w którym te konkrecje krzemienne są zawarte. I tak jak tutaj możemy zobaczyć, ci pierwsi górnicy, którzy tu przyszli, musieli się przebić przez warstwy humusu leśnego, czyli typowej leśnej gleby z dużą ilością substancji organicznych, piasku, gliny polodowcowej, zwietrzeliny wapiennej, te warstwy młodsze
z okresu paleogenu, neogenu i czwartorzędu, po to, żeby dotrzeć do tego, o co najbardziej chodziło. Ponieważ po prostu najlepszy materiał, najlepszy krzemień służący do wyrobu narzędzi i broni był zawarty w warstwach wapienia górnojurajskiego. Te najlepsze, największe konkrecje, o które chodziło górnikom. I wydobycie, tak jak już to mówiliśmy, rozpoczęli tu ludzie związani z kulturą pucharów lejkowatych, którzy zaczęli z tego wspaniałego surowca wyrabiać pierwsze siekiery i te siekiery w ich czasach rozchodziły się w odległości 280 do najwyżej 330 km od krzemionek, miały więc takie znaczenie regionalne. Tutaj na obszarze środkowej i południowej Polski były używane. Natomiast to, co zobaczymy za chwilę, największe kopalnie wydrążyli tutaj ludzie związani z tak zwaną kulturą amfor kulistych, która tutaj funkcjonowała w III tysiącleciu przed Chrystusem i ci ludzie wydrążyli tu kopalnie komorowe i filarowo-komorowe, które zobaczymy zwłaszcza na trasie podziemnej. Tam będziemy mogli docenić kunszt i pracę tych górników, którzy po to, żeby dotrzeć do najlepszego surowca, drążyli nieraz i 9 metrów poniżej powierzchni gruntu ówczesnego. Tutaj mamy do czynienia z czymś niezwykłym, nie tylko ze względu na skalę tego przedsięwzięcia, czyli 4000 kopalń, znanych nam, odkrytych, skatalogowanych przez archeologów na tak dużym obszarze 78 hektarów. Ale coś wyjątkowego, dlatego że zobaczmy, w zasadzie prawie wszystkie inne rzeczy, których potrzebował człowiek epoki kamienia, były wytwarzane w ramach wytwórczości przydomowej, rodzinnej, czyli przedmioty z kości, z różnych rodzajów krzemienia, przedmioty skórzane, drewniane, wszystko to dana osoba czy rodzina wytwarzała sobie sama na własny użytek. Czy już później w neolicie na przykład naczynia ceramiczne. To też była wytwórczość przydomowa. Natomiast górnictwo to jest taka dziedzina, w której chyba jako jednej z pierwszych pojawia się pewna specjalizacja gospodarcza. Pojawia się grupa ludzi, która bądź jako zajęcie poboczne, bo z rolnictwem na pewno mieszkańcy tych osad zgrupowanych tutaj na Wyżynie Sandomierskiej i w Dolinie Kamiennej zajmowali się wszyscy, albo w ogóle jako jedyne zajęcie wyspecjalizowane właśnie obrało sobie wydobywanie tego surowca tutaj, krzemienia pasiastego, czyli pierwsza taka bardziej wyspecjalizowana forma pozyskiwania jakiegoś surowca. Nawet jeżeli to była specjalizacja częściowa, nie przez cały rok, ale przynajmniej przez jakąś część roku, to jednak nie była to już typowa wytwórczość przydomowa w ramach jednego gospodarstwa domowego czy rodziny, tylko coś prowadzonego na dużo, dużo większą skalę. I najprawdopodobniej na to wskazują nam badania archeologiczne. Ci górnicy, którzy tutaj pracowali, byli ludźmi dysponującymi jakąś wiedzą o tym terenie. Na ówczesne czasy możemy ją określić wiedzą geologiczną i górniczą. To znaczy wiedzieli, jakie tutaj złoże występuje, jaka jest charakterystyka tego złoża, jak się do niego dobrać, jak taki szyb kopalniany wydrążyć, jak go prowadzić i jak dalej prowadzić wydobycie pod ziemią. Wymagało to już jakiejś wiedzy, którą dzisiaj byśmy nazwali specjalistyczną i jakichś umiejętności, którymi nie dysponowali wszyscy członkowie tych neolitycznych społeczności, ale właśnie wyspecjalizowane grupy górników, prawdopodobnie oparte o związki rodowe, rodzinne i plemienne. I tak samo jak w przypadku Rydna możemy tutaj domniemywać, że występowała jakaś własność, jakieś prawa do ziemi, do tego złoża, które dzierżyły bądź to poszczególne grupy górników na tym polu górniczym, bądź jakaś jedna grupa rodowa i plemienna, która kontrolowała dostęp do tego złoża i wydobycie tutaj. Także moglibyśmy już tutaj mieć do czynienia z jakimiś zaczątkami właśnie tego typu specjalizacji. To już w ogóle zmienia strukturę społeczną. Znaczy ktoś musiał tych górników wyżywić. A jeszcze, tak jak słyszałam, tu nie było wody. Więc też trzeba było coś z tym fantem zrobić, przynieść tą wodę, deszczówkę nałapać, nie wiem. I to już jakby cała społeczność organizuje się wokół tego kopalnictwa. To prawda.
Tutaj oczywiście też badacze się spierają, czy to była całkowita specjalizacja, czy jednak jakaś działalność prowadzona w danym sezonie roku przez ludzi, którzy po prostu w innych porach roku byli zwykłymi osadnikami, rolnikami, gdzieś tam uprawiającymi swoje poletka na obszarze Wyżyny Sandomierskiej czy z kraju Przedgórza Jurzeckiego. Natomiast rzeczywiście tutaj wszystko trzeba było przynieść z zewnątrz. Zarówno żywność, ponieważ tutaj w neolicie nie było żadnych większych obszarów uprawnych, jak i wodę, bo tutaj źródła wody poza tymi wypełniającymi się tylko czasem wodą lejkami krasowymi nie występują, więc wszystko trzeba było przynieść ze sobą, także narzędzia, spory ich zapas, sznury, elementy drewniane, jakieś elementy, które tutaj generalnie służyły do wydobycia i były konieczne, o których niewiele wiemy, bo też tak mogło być. I rzeczywiście zapewne mieszkańcy takiej osady jak osada na wzgórzu Gawroniec-Śmielowiec, związanej z wydobyciem i tutaj obróbką krzemienia, dużą część swojej działalności poświęcali podtrzymywaniu wydobycia tutaj i dostarczaniu górnikom, którzy tu pracowali, wszystkich potrzebnych im rzeczy. Natomiast tak jest właśnie w przypadku społeczności pierwotnych, które się zaczynają specjalizować w jakiejś produkcji. Nawet właśnie w dziele Bronisława Malinowskiego jest mowa o pewnych wioskach, które się na przykład specjalizują w produkcji naczyń ceramicznych i tym się ci ludzie zajmują i w zamian za te naczynia ceramiczne po prostu w drodze wymiany, czy to bardziej takiej ceremonialnej, ustabilizowanej, takiej, która zacieśnia więzi społeczne, czy w ramach takiej typowej wymiany towarowej otrzymują. Natomiast tutaj rzeczywiście taka specjalizacja przynajmniej ograniczona mogła mieć miejsce i dla ludzi zamieszkujących te osady w tej części Doliny Kamiennej to górnictwo było istotną częścią ich życia i odróżniało ich od tych, którzy na przykład zajmowali się tylko uprawą roli gdzieś tam dalej na Wyżynie Sandomierskiej. Kuba w akcji. Proszę bardzo, pole górnicze. Znajdujemy się cały czas na polu górniczym, a wokół nas są te właśnie ślady działalności wydobywczej ludzi z neolitu i wczesnej epoki brązu, którzy tutaj kilka tysięcy lat temu działali. Wszystkie te zagłębienia są pozostałościami pradziejowych szybów kopalnianych, natomiast te koliste wzgórki wokół nich są to hałdy materiału wydobytego w czasie drążenia tych kopalń. I takich właśnie elementów mamy tutaj na polu górniczym około 4000. Jest to świetnie zachowany krajobraz górniczy z epoki neolitu. Dlaczego tak świetnie się tutaj zachował? Ano dlatego, że od czasu, kiedy ostatni górnik te kopalnie opuścił, gdzieś w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą, tutaj nie było praktycznie kompletnie żadnej działalności rolniczej, osadnictwa. Te gleby, które w tym miejscu Przedgórza Jurzeckiego występują, są glebami bardzo słabymi, niezbyt nadającymi się dla intensywnej działalności rolniczej. Dlatego wiemy z badań archeologicznych i ze źródeł historycznych, że praktycznie aż do początku XX wieku rosły tu lasy. Mówią nam o tym nie tylko źródła historyczne w postaci dokumentów, ale na przykład mapy, chociażby te XIX wieku, takie jak słynna mapa Heldensfelda z czasów zaboru austriackiego, pokazująca właśnie te tereny, gdzie na tym obszarze, gdzie znajdujemy się w tej chwili, rósł gęsty las. Dopiero w roku 1911, przed samą I wojną światową, powstała tu po parcelacji majątku książąt druckich, lubeckich, do których te tereny należały, wieś zwana Krzemionki. Nazwa wzięła się po prostu od występowania tutaj dużych ilości krzemienia, widocznego także na powierzchni. Wszędzie tam, gdzie są jakieś właśnie tego typu złoża bądź punkty pradziejowej eksploatacji, mamy w naszym kraju takie nazwy jak Krzemionki bądź Krzemionka. Stąd też nazwa, która tutaj związała się z historią tego miejsca. I kiedy powstała tutaj wieś Krzemionki, część lasu wykarczowano, zbudowano tu chłopskie zagrody, domy
powstały pola uprawne, pastwiska, to ten teren zaczął być lepiej widoczny dla miejscowych. Niestety rozpoczęła się też jego dewastacja, nie tylko poprzez działalność rolniczą, ale także wydobycie wapienia, który służył do budowania podmurówek domów, do produkcji wapna palonego, gaszonego, używanego na przykład do bielenia płotów i chałup w tamtej epoce. I dopiero w 1922 roku przybył tu prowadzący badania geologiczne, wybitny geolog Jan Samsonowicz, który zobaczył te wszystkie elementy, które i my dzisiaj widzimy, to znaczy te koliste zagłębienia, także duże nagromadzenie odłamków wapienia i krzemienia pasiastego na powierzchni, a że interesował się także archeologią, od razu mógł stwierdzić, że ma do czynienia z pozostałościami prehistorycznej kopalni, a o swoim odkryciu poinformował niemalże natychmiastowo Stefana Krukowskiego, z którym współpracował w programie właśnie badania tego typu pozostałości prawdziwej działalności wydobywczej. I od tej pory kopalnie krzemionkowskie stały się znane dla współczesnej nauki. Ale właśnie to, że przez kilka tysięcy lat rósł tu las i one pozostawały nienaruszone, właśnie z tego powodu tak świetnie dochowały się do naszych czasów. Wydobycie krzemienia pasiastego tutaj na polu górniczym w Krzemionkach wymagało od górników nie tylko wiedzy, umiejętności technicznych, ale także określonej infrastruktury niekiedy i narzędzi, które do tego wydobycia służyły. Te narzędzia, które wykorzystywano, mogą nam się dzisiaj wydawać prymitywne, bardzo pierwotne, ponieważ były to narzędzia wykonane z rogu jelenia i sarny, przede wszystkim kilofy górnicze, które służyły do wydobycia krzemienia, do urabiania skały wapiennej, także kilofy i tłuki kamienne wykonane ze skał krystalicznych, a skały krystaliczne, skały wylewne czy magmowe tutaj w Górach Świętokrzyskich i w okolicach nie występują, więc te narzędzia znajdowane na polu górniczym nie mogły być wykonane z surowca pochodzącego z tego obszaru, tylko musiały być sprowadzane. Sprowadzano je z Dolnego Śląska, gdzie w neolicie już istniało wydobycie i obróbka tych właśnie surowców skalnych. Granitów, granitoidów, bazaltów i innych skał wulkanicznych i wylewnych, które właśnie do wytwarzania takich twardych narzędzi były używane. Były także narzędzia wykonane z samego krzemienia pasiastego, służące do urabiania skały wapiennej, na przykład jakieś uszkodzone siekiery, dłuta, inne tego rodzaju narzędzia, które do tego celu wykorzystywano, oraz oczywiście jakieś elementy drewniane, narzędzia, które się do naszych czasów nie dochowały. I za pomocą tych prymitywnych, prostych w sumie narzędzi ci ludzie w tej części pola górniczego, w której się w tej chwili znajdujemy, drążyli w trzecim tysiącleciu przed naszą erą najgłębsze, najbardziej rozwinięte pod względem technicznym kopalnie filarowo-komorowe i komorowe, dochodząc do głębokości nieraz i 9 metrów poniżej ówczesnego poziomu gruntu. Było to wielkie osiągnięcie techniczne, choćby dlatego, że oni wiedzieli, jak prowadzić te kopalnie, jak prowadzić wydobycie i jak za pomocą takiej jednej kopalni objąć jak największą powierzchnię i wydobyć z tej powierzchni maksymalną możliwą ilość krzemienia pasiastego służącego do wyrobu siekier i dłut już tutaj na powierzchni. To, co tutaj widzimy, to rekonstrukcja tak zwanej klety, czyli budynku pokrywającego górną część kopalni, nazywaną dzisiaj przez górników nadszybiem. Tutaj pozostałości tego typu konstrukcji archeolodzy odkryli. Zapewne nie wszystkie kopalnie w Krzemionkach miały tego typu udogodnienia, ale przynajmniej część z nich tak. One umożliwiały pracę górnikom w różnych warunkach atmosferycznych, czy to zimą, czy to latem, niezależnie od pory roku i pogody panującej na zewnątrz, i uniemożliwiały wlewanie się wody do kopalni i zalewanie, co było bardzo, bardzo istotne, bo był to jeden z największych problemów, jakich górnicy tutaj na terenie pola górniczego, mogli doświadczyć. Niektóre kopalnie dysponowały też takimi drewnianymi obudowami szybów, które uniemożliwiały zsypywanie się tego materiału skalnego i ziemi do środka, a umożliwiały spokojne wychodzenie, wchodzenie do kopalni i wyciąganie materiału, surowca, czyli
brył konkrecji krzemienia pasiastego, takich jak właśnie te zeskładane tutaj na stosie, które widzimy. One trafiały już tutaj na polu górniczym, gdzie następowała większa część produkcji do rąk specjalistów, niemalże rzemieślników, zwanych dzisiaj krzemieniarzami, ludzi wyspecjalizowanych w obróbce krzemienia, w wykonywaniu z tego materiału narzędzi i broni. Krzemieniarze dokonywali w selekcji wydobytych konkrecji i z tych, które się nadawały, wytwarzali półwytwory, takie swego rodzaju półfabrykaty tych siekier krzemiennych. Te półfabrykaty przenoszono potem do osad, gdzie dokonywano ich ostatecznej obróbki i oprawiano w drewniane oprawy. Dlaczego tak? Nieopłacalne z punktu widzenia zużycia pracy ludzkiej i bardzo ciężkie byłoby noszenie wszystkich tych konkrecji z pola górniczego, na przykład do oddalonej o 10 km na południe stąd osady na wzgórzu Gawroniec-Śmielowie. A i tak, to po prostu... To kawał trzeba było to wszystko transportować. Tak, to po prostu zużywałoby siły ludzkie, mimo iż dysponowano już w IV tysiącleciu przed naszą erą na terenie ziem polskich na przykład wozami zaprzężonymi w woły, ale mimo wszystko włożenie tak ogromnych ilości surowca byłoby zupełnie nieopłacalne z punktu widzenia ekonomii sił ludzkich. Więc lepiej było wykonać tutaj już półwytwory, które później należało już tylko do końca obrobić, wyszlifować i oprawić na terenie osad, niż wodzić surowiec stąd do miejsc wytwarzania siekier i dłut, które były dość mocno oddalone. Właśnie dlatego większa część tej produkcji następowała już tutaj, na polu górniczym. Świadczy to też o pewnej racjonalności, jaką przejawiali ci górnicy, oszczędzając sobie po prostu wysiłek i wykorzystując siły własnych mięśni tylko tyle, o ile to było dla nich konieczne. A czy oni codziennie wracali? Nie wiemy tego właśnie. Trzeba by wiedzieć, czy była to przede wszystkim całoroczna, czy też tylko sezonowa aktywność. Prawdopodobnie tego typu konstrukcje umożliwiały wydobycie tu przez cały rok. Na pewno, żeby to wydobycie było efektywne, jakiś czasu trzeba było na polu górniczym spędzić. Trzeba było mieć jakiś zapas wody i żywności, więc przynoszenie tego codziennie mogło też być ponad siły tej społeczności, więc być może było tak, że na jakiś czas oni te zapasy, czy to wody i żywności, czy narzędzi ze sobą zabierali i jakiś czas tutaj na terenie pola górniczego przebywali, prowadząc systematycznie wydobycie, po czym wracali z jakimś tam zapasem wytworzonych półwytworów siekier krzemiennych. Na pewno nie było to wydobycie spontaniczne, w stylu gorączki złota. Z badań przeprowadzonych przez archeologów z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie wiemy, że te wszystkie szyby są w mniej więcej równej odległości od siebie. Wygląda to właśnie tak, jakby respektowano prawa kolejnych grup górniczych do eksploatacji określonej części tego terenu. Jeżeli na dole są przebicia z kopalni do kopalni, to one się zdarzają bardzo rzadko i były bardzo starannie zasypywane przez tych górników, więc tak jakby rzeczywiście była jakaś organizacja wydobycia, jakiś dysponent tego pola górniczego, nawet zbiorowy w postaci jakiejś grupy rodzinnej czy plemiennej, który tym kierował, tak, że była to działalność już w pewnym stopniu zorganizowana. I tutaj, gdzie jesteśmy, nie wystarczyło wydrążenie płytkiej kopalni jamowej bądź niszowej, żeby dostać się do tego złoża. Tak jak po zewnętrznej stronie pola górniczego, gdzie byliśmy przed chwilą. Tam jest dość łatwo. Wydobywa się ten krzemień ze zwietrzeliny wapiennej i ze zerodowanych górnych warstw wapienia górnojurajskiego. Tutaj po prostu to złoże w postaci takiej ławicy, czyli nieciągłej nie tyle warstwy, czy tylko zespołu konkrecji leżących mniej więcej na jednym poziomie, schodzi w dół. Po prostu ta ławica jest coraz niżej w kierunku na południe, południowy wschód. Tak, że tutaj trzeba było drążyć już nieraz 9 metrów pod powierzchnią ziemi, żeby do tej ławicy się dobrać. Tutaj są generalnie 3 ławice, 3 takie poziomy konkrecji krzemiennych, natomiast górnicy pradziejowi docierali tylko do 2 górnych, bo ta trzecia była dla nich zbyt rozproszona. I tutaj trzeba było wydrążyć głęboki szyb, nieraz do 8-9 metrów poniżej poziomu gruntu i od tego szybu wydrążyć w kilku kierunkach promieniście chodniki górnicze, które mogły mieć nieraz i 20 metrów długości.
I potem stosowano technikę ścianowania. Technika ścianowania polegała na tym, że nie tylko przedłużano te chodniki, ale także je poszerzano, skuwano je po prostu na ścianach. Zaganianie ścianą polega na skuwaniu warstwy za warstwą w ścianie takiego chodnika, także otrzymuje się coraz większą przestrzeń tam na dole, coraz rozleglejszą. Także w końcu powstaje taka duża komora, której strop mogą podpierać pozostawione filarki wapienne, wtedy mamy do czynienia z kopalnią filarowo-komorową, boś ten strop podpierają tylko pokłady gruzu wapiennego wydobytego w czasie drążenia takich chodników i wtedy mamy do czynienia z kopalnią komorową i te dwa typy kopalń tutaj występują. I one były największym osiągnięciem górników krzemionkowskich, dlatego że taką prostą techniką umożliwiały dotarcie do jak największych złóż krzemienia tam na tej dużej głębokości i do objęcia obszarem eksploatacji jak największej powierzchni na dole. A oto wnętrze kopalni. Za siatką rzeczywiste, prehistoryczne, zabytkowe korytarze. Robi wrażenie, można mieć klaustrofobię. Tak, nie było też dla każdego, myślę. Kuba, podejdź tam, żeby było widać. Jakie to jest malutkie. Niziutkie. I słynna Podsadzka, rozumiem, tam była. Tak. Znajdujemy się w tej chwili na współczesnej trasie podziemnej, trasie turystycznej rezerwatu i Muzeum Krzemionki i można powiedzieć, że zagłębiliśmy się w tym momencie nie tylko w zamieszkłe pradzieje naszego gatunku, ale także w bardzo, bardzo odległą geologiczną historię Ziemi. Bo, proszę Państwa, otaczają nas bardzo, bardzo stare skały wapienne, liczące sobie ponad 140 milionów lat, pochodzące z okresu Górnej Jury, z czasów, kiedy ten obszar, na którym się znajdujemy, obszar dzisiejszej Polski, wyglądał zupełnie inaczej. Tutaj w okresie mezozoicznym, kiedy klimat Ziemi był bardzo ciepły, dużo cieplejszy niż w naszych czasach, była ciepła, płytka Zatoka Morska. Dno ciepłego morza, w jego toni i na jego dnie żyły rozmaite organizmy, zarówno te większe, jak i te mniejsze, planktonowe, mikroskopowe. I one miały szkieleciki i skorupki zbudowane bądź to z węglanu-wapnia, bądź to z krzemionki. One tu żyły w bardzo dużej liczbie, i umierały również. Po śmierci opadały na dno, tworząc osad. Bardzo, bardzo gruby, kilkudziesięciometrowy osad, składający się w przeważającej mierze z węglanu-wapnia i z mniejszych ilości krzemionki. Przez miliony lat ten osad się tutaj gromadził. Był on wysycony wodą morską, następowały tutaj różne procesy przemiany składu chemicznego wody morskiej, dzięki której w tej przeważającej masie węglanu-wapnia mogła się wytrącać krzemionka, tak zwany żel krzemionkowy, który gromadził się w wielu miejscach, w otworach, szczególnie często w miejscach, gdzie były jamki zwierząt ryjących w dnie w tym osadzie morskim. Właśnie on się tworzył wtedy, kiedy były sprzyjające warunki. I tutaj po milionach lat właśnie z tego węglanu-wapnia powstał wapień, bardzo grube, kilkudziesięciometrowe pokłady, a w tym wapieniu te konkrecje, te właśnie bryły, w ten sposób naturalnie występujące krzemienia pasiastego, czyli to, czego szukał człowiek neolitu i wczesnej epoki brązu, to dla niego było tak cennym surowcem. Po milionach lat właśnie 3 takie ławice, pierwsza, druga i trzecia powstały. Do 2 górnych docierali górnicy pradziejowi. I te skały, to podłoże wapienne na tym obszarze, gdzie jesteśmy, jak wyjdziemy na powierzchnię,
na tym obszarze Przedgórza Jurzyckiego, to występuje pod naszymi stopami. A w tym momencie, idąc tą trasą podziemną, śledząc to tutaj, możemy zobaczyć na żywo budowę geologiczną tego terenu. I widzimy tutaj, jak procesy przyrodnicze, jak zdarzenia, które miały miejsce w historii Ziemi dziesiątki milionów lat temu, 156-159 milionów lat temu w tym przypadku, miały wpływ na to, co później ludzie robili, na pradzieje, nadzieje ludzkości. To, że tutaj była ta ciepła, płytka Zatoka Morska i takie zjawiska miały miejsce, umożliwiło później pradziejowym górnikom wydobywanie tego surowca, który tutaj wokół nas widzimy. Czyli to są te ławice? Tak, to są te ławice krzewienia. Do ostatniej, która jak widać jest rozproszona, no bo tu mamy 3, tam dalej nie mamy nic, nie docierali. A to jest taka Także pewniejsza. Generalnie wszystkie wyrobiska są przystosowane do tego, żeby dobrać się do tych dwóch górnych ławic i wydobyć ten krzemień. To jest ich główna. I dlatego były takie niewysokie. To tutaj widać bardzo dobrze. To jest taka konkrecja, która powstała właśnie w tych jamkach zwierząt ryjących. Aha. Dlatego taki kształt jest labiryntowaty, taki dziwny, ciekawy. Czyli to są te jamki? Tak, wypełnione żelem krzemionkowym, który się tu zgromadził. Wygląda świetnie. Górnik próbował wydobyć. Ale który to jest to, który górnik próbował wydobyć? O, to tutaj, to tutaj. Aha, tu. Ten otwór taki widoczny w tej ścianie wyrobiska. Rozumiem. Widać, jak on tymi narzędziami tutaj mozolnie próbował się wbić i tak całej konkrecji nie wydobył z jakiegoś powodu. Taki łącznikowy korytarz. Tak, a tutaj, tak, bo myśmy dotąd szli, tak z krajem trochę, a w tej chwili jesteśmy... Znajdujemy się w tej chwili w samym środku prawdziwej neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego. Jest to kopalnia oznaczona przez archeologów numerem 795, największa z dostępnych do oglądania na tej trasie. Trzymam w tej chwili dłoń na poziomie dna, czyli tak zwanego spągu tej kopalni, a tutaj mamy oryginalny strop i to była przestrzeń pracy. Tutaj możemy zobaczyć, jak ciężkie, jak trudne były warunki pracy pradziejowych górników, którzy musieli przecież te podziemne przestrzenie wyryć za pomocą tych prymitywnych narzędzi wykonanych z poroża jelenia i sarny, krzemienia i skał krystalicznych, którymi dysponujemy, a których egzemplarze zostały znalezione w czasie badań archeologicznych na obszarze kopalń. Była to praca w warunkach stale wysokiej wilgotności, niskiej temperatury, ciemności, no bo jedynym źródłem światła były tu łuczywa, kawałki żywicznego drewna sosnowego, które się tu paliły pojedynczo bądź w jakiejś wiązce w charakterze pochodni. Wiele pozostałości takich łuczyw tu znaleziono, dzięki temu udało się wydatować za pomocą metody radiowęglowej okres funkcjonowania poszczególnych kopalń. I w tym miejscu właśnie górnicy drążyli te kopalnie filarowo-komorowe, czy tak jak tutaj komorowe, dostając się do leżących pomiędzy 8 a 11 metrów poniżej poziomu gruntu złóż ławic krzemienia pasiastego, do których dotarcie było właśnie ich głównym celem w tym miejscu. Pracowali w warunkach stale niskiej temperatury, choć była to praca stosunkowo bezpieczna ze względu na to, że wapień, który nas otacza, jest skałą zwartą i twardą. Ciężko go było obrabiać za pomocą tych pierwotnych narzędzi, natomiast zawalenia się stropu i inne tego typu wypadki praktycznie się tutaj nie zdarzały. Nie jest to też
kopalnia metanowa, jak to w kopalniach węgla kamiennego. Nie zdarzały się tutaj wybuchy. Jedyne, na co byli narażeni górnicy, to nagłe wypadki burzy i zalania szybkiego kopalni, które nie dysponowały instalacjami typu klety, jaką widzieliśmy w poprzednim pomieszczeniu. Część kopalń na pewno nie posiadała tego typu konstrukcji, więc ryzyko zalania było spore. W niektórych kopalniach też zresztą widzimy ślady, że woda przez jakiś czas w nich stała, zanim wsiąkła w wapień. Także takie rzeczy się także zdarzały. Górnicy byli narażeni na choroby reumatyczne, choroby układu oddechowego, pylice płuc, urazy i mikrourazy. Była to praca ciężka, wymagająca dużej wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Niemniej, jak widać, to ci neolityczni górnicy, ci specjaliści dysponowali nie tylko wiedzą, ale i pewną siłą psychiczną i fizyczną, także jak widzimy, tą pracę mogli skutecznie wykonać. Jeżeli się obejrzymy w tą stronę, zobaczymy ślady stosowania techniki suchej podsadzki, czyli podsadzania, podpierania stropu za pomocą hałd gruzu wapiennego i płyt odbitych od stropu, po to, żeby ten strop właśnie wzmocnić, podtrzymać, i pomiędzy tymi właśnie hałdami gruzu prowadzono chodniki transportowo-komunikacyjne, takie, w których górnicy się poruszali. Okazuje się, że wentylacja nie była tutaj zbyt wielkim problemem, ponieważ wspomagały ją te wspomniane już łuczywa. To znaczy górnik, który pracował na przodku w przedniej części wyrobiska, którą widzimy zresztą tutaj przed nami, palił jedno bądź kilka łuczyw, wydychał powietrze ciepłe wysycone dwutlenkiem węgla, które wprawiane w ruch przez palące się łuczywo, rozgrzewające je jeszcze bardziej, szło w górę po stropie aż do szybu, natomiast na zasadzie działania siły przyciągania ziemskiego w dół spływało powietrze zimne, wysycone tlenem, które docierało tutaj do górników pracujących na przodku i w wyrobiskach. Dzięki temu górnicy tutaj mieli świeże powietrze i mogli skutecznie pracować. Taka jedna kopalnia komorowa bądź filarowo-komorowa była obsługiwana przez grupę liczącą od 6 do 9 górników. Byli w tym górnicy przodowi, którzy pracowali właśnie bezpośrednio przy wydobyciu, ich pomocnicy pomagający im wynosić na powierzchnię ten urobek, no i oczywiście ci, którzy pracowali na powierzchni, i krzemieniarze, którzy zajmowali się obróbką wydobytego surowca. Pierwszą selekcję konkrecji krzemiennych prowadzono już tutaj na przodku, wykorzystując do tego nie światło, lecz dźwięk, ponieważ po wydobyciu takiej konkrecji górnik uderzał ją na przykład tłukiem z innego kamienia czy z krzemienia. Jeżeli dawała dźwięk czysty, ładny, oznaczało to, że nadaje się do wydobycia, wydobywano ją na powierzchnię. Jeżeli dawała dźwięk jednak głuchy, oznaczało to, że jest spękana wewnętrznie bądź zerodowana, a jako taka nie nadawała się do dalszej obróbki i zostawiono ją tutaj na dnie kopalni. Praca w takiej kopalni mogła trwać przez wiele pokoleń, być kontynuowana przez wiele pokoleń górników. Ludzie ci dysponowali na pewno czasem, to jest ta rzecz, o której przypuszczamy, że na pewno dysponowali, więc ta eksploatacja mogła trwać bardzo, bardzo wiele lat, zanim na obszarze danej kopalni wyeksploatowano całe dostępne dla jej powierzchni złoże. A mam pytanie. Tak. Pytanie jest następujące, bo gdzieś też przeczytałem, znaczy już nie pomnę w którym tekście, że są ślady obróbki narzędzi ze spękanego krzemienia, czyli z tak zwanego trefnego materiału, a po to, żeby się Jasio uczył. Czyli jakby szkółka kopalniana, że coś takiego. Jeżeli byli górnicy i krzemieniarze, to znaczy, że musieli być i młodsi adepci tych fachów. Że byli członkowie tych grup plemiennych czy rodowych młodsi, którzy się tego uczyli. I oni mogli mieć dostępny taki właśnie materiał, który już nie nadawał się do robienia siekier, które potem wykorzystywano jako broń czy narzędzia, ale nadawał się po prostu do uczenia obróbki krzemienia, która nie jest sprawą łatwą i wiele lat zajęło współczesnym archeologom odtworzenie przynajmniej części technik związanych z obróbką tego trudnego surowca. Zatem musiano się uczyć, zarówno jeżeli chodzi o techniki wydobywcze, jak i o techniki obróbki krzemienia, i zdobywanie tej wiedzy wiązało się zapewne z wieloletnią praktyką. Dzisiaj się mówi, że trzeba co najmniej 10-11 lat
nauki i praktyki, żeby w jakimś, powiedzmy, rzemiośle, fachu być co najmniej w poprawnym stopniu mieć to rzemiosło opanowane. I prawdopodobnie nie inaczej było z rzemiosłami, z tymi aktywnościami pradziejowymi, czyli z wydobyciem i obróbką surowca krzemiennego. I zapewne też rozmaita obrzędowość górnicza się z tym związała, z przechodzeniem kolejnych stopni wtajemniczenia w praktykowaniu tego szlachetnego rzemiosła. Natomiast na pewno zachodziła konieczność wieloletniej nauki. Znajdujemy się w tej chwili w pobliżu kopalni filarowo-komorowej numer 2, w sektorze, gdzie właśnie tego typu kopalnie filarowo-komorowe dominują. I tutaj w roku 1959 w trakcie prowadzonych na obszarze tej kopalni badań archeologicznych został odkryty rysunek naskalny zachowany na płaskiej powierzchni filarka wapiennego podpierającego strop tej kopalni. Ten rysunek jest dość dobrze znany, bo on jest w logotypie naszego muzeum. No, wygląda specyficznie. Co do jego znaczenia niezbyt dużo możemy powiedzieć. Mamy do czynienia z przedstawieniem z epoki pradziejowej, z której nie zachowały się żadne źródła pisane, dlatego znaczenie tego rysunku w zasadzie pozostaje dla nas zagadką. Co on przedstawia? Czy jest to jakieś bóstwo, postać mitologiczna, czy też w ogóle coś zupełnie innego od naszych przypuszczeń, tego nie wiemy. Być może miał on jednak jakieś znaczenie kultowe, bo umieszczenie go na filarku, gdzie w pobliżu przodka górniczego, gdzie górnicy mogli rzeczywiście przyzywać pomocy sił nadprzyrodzonych, na to by wskazywało. W zasadzie zapewne w pradziejach, jak i w starożytności, które ją znamy ze źródeł pisanych, funkcjonowały różne kulty, różne religie i różne związane z nimi przedstawienia ikonograficzne. Być może z czymś takim mamy tutaj do czynienia, ale wiele więcej nie możemy powiedzieć. Co ciekawe jednak, w Krzemionkach istniało jeszcze w latach 20. XX wieku więcej takich rysunków. Zostały one odkryte przez archeologa Stefana Krukowskiego, który wraz z Tadeuszem Rekwirowiczem, fotografem z Ostrowca Świętokrzyskiego, zdołał je zadokumentować, przerysować i sfotografować. Powstały bardzo wyraźne fotografie tych rysunków. One niestety już fizycznie nie istnieją, bo zostały zniszczone przez nielegalnie wydobywających wapień wapiennikarzy miejscowych w latach 30. Natomiast mamy do dzisiaj zachowaną ich dokumentację. Przedstawiały one takie motywy jak coś, co Krukowski interpretował jako łódeczka, półksiężyc, stopy ludzkie, motywy głowy byka i tego typu przedstawienia. Wszystkie te dzieła pradziejowej sztuki naskalnej z Krzemionek są bardzo ważne o tyle, że są to jedne z nielicznych przykładów prehistorycznej sztuki naskalnej na terenie naszego kraju. Mamy ich bardzo niewiele, zaledwie 2 lub 3. Tym cenniejsze są one i tym ważniejsze jest ich zachowanie. Są one niejako wglądem w sferę myśli, uczuć, światopoglądu człowieka pradziejowego, którą jednak bardzo trudno jest interpretować. Kiedyś interpretowane jako przykład tak zwanej religii geohellicznej, o której pisał Krukowski, czyli religii, która odnosiła się do sił przyrody, słońca, ziemi, później do lansowanego w kołach niektórych archeologów kultu Wielkiej Matki, który się okazał wielkim mitem badawczym, dzisiaj już porzuconym przez badaczy tej epoki. Raczej należy to po prostu wiązać z jakimiś nie do końca dzisiaj określonymi wierzeniami religijnymi wyznawanymi przez ludzi neolitu w tej epoce na tym obszarze. Jakie one były, nie wiemy, nie znamy szczegółów, natomiast ten rysunek jest właśnie świadectwem pewnej wrażliwości artystycznej, a także prawdopodobnie wierzeń dawnych górników. To, że zachował się tutaj w Krzemionkach, jest wyjątkowo szczęśliwą okolicznością i jego zachowanie też było jedną z przyczyn, dla których
Krzemionki zostały tak wyróżnione i wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO razem ze stanowiskami krzemionkowskiego regionu prawdziwego górnictwa krzemienia pasiastego. Chciałam zapytać, czy te rysunki które Krukowski odkrył, których już nie ma, one były tutaj w jakiejś tej przestrzeni niedaleko wspólnej, czy gdzieś tam kawał dalej? Były na terenie tych komór wapiennikarskich, które widzieliśmy po drodze, a które kawałek stąd są, kilkadziesiąt metrów stąd. I właśnie na tym terenie były takie przestrzenie, były takie wyrobiska, które, jak przypuszczał Krukowski, mogły nawet służyć za jakieś miejsca związane z kultem religijnym, podziemnym kultem górników i z jakimiś, powiedzmy, rytuałami inicjacyjnymi. Natomiast nic więcej na ten temat powiedzieć nie możemy, choćby dlatego, że te przestrzenie są już zniszczone. Są zniszczone, no tak, a to się wydaje ciekawe. Znaczy górnicy, wydaje się, że mieli jakieś takie swoje rytuały, no bo górnicy wszędzie są bardzo religijni, praca to wywołuje. Tak, praca w kontakcie z tą przytłaczającą przyrodą podziemną na pewno wywoływała odruchy kultu religijnego i jakby przypuszczamy, że właśnie te rysunki, czy ten, który widzimy tutaj przed nami, czy ten, który odkrył Krukowski, mogły być takim przejawem pradziejowych kultów religijnych. Natomiast wiemy też co nieco o tych kultach religijnych neolitu w tym okresie, które jakby dla kultur neolitycznych z terenu Polski wiązały się czy to z grobowcami zmarłych, z grobowcami megalitycznymi, w ogóle z postaciami zmarłych przodków, z innymi również koncepcjami religijnymi. One się nam rysują jakby w takim mglistym półmroku. My wiemy coś na ten temat, natomiast ciągle prowadzone są badania, które doprecyzowują te kwestie. I możemy snuć różne hipotezy, natomiast na pewno i te kulty religijne, które tutaj górnicy specyficznie sprawowali, jeżeli chodzi o odwoływanie się do sił nadprzyrodzonych w tej trudnej, niebezpiecznej pracy, jak i to, co... A czy jest pan nawet spekulując coś w stanie powiedzieć? Bo górnicze wydaje się, że mogły być nawet trochę inne, specyficzne. Mogły być, oczywiście, bo ze starożytności mamy też ślady kultów specyficznych dla miejsc wydobywania różnych surowców, jakichś bóstw, które były bardzo charakterystyczne dla jakiejś zagłębi i być może tego typu przedstawienia naskalne są tego świadectwem, ale jak się te bóstwa nazywały, do jakich duchów się tutaj zwracano, to tego się niestety chyba nigdy nie dowiemy. Tak, bez wehikułu czasu. Tak, będzie trudno. A te miejsca podejrzewane, ewentualnie okultowe, one były wyższe? Według tego, co pisał Krukowski, były jednak wyższe od typowych wyrobisk. Także tam rzeczywiście jakieś czynności kultowe można by było sprawować, bo nie były to te półmetrowe czy półtorametrowe wyrobiska typowe dla krzemionek, tylko jednak trochę wyższe przestrzenie. I choćby dlatego połączenie wysokości tych przestrzeni z tym, co Krukowski napotkał na tych filarach z tymi przedstawieniami, skłoniło go do wysunięcia wniosku, że rzeczywiście to nie jest zwyczajna kopalnia, tylko przestrzeń odbywania jakichś rytuałów religijnych. A czy mógłby pan powiedzieć bardzo skrótowo, Wielka Matka nie, a czyli co? Czyli co i nie wiemy właśnie co. Nie wiemy właśnie co. A dlaczego Wielka Matka nie? Dlatego, że była koncepcja, że był jeden kult Wielkiej Matki w neolicie we wszystkich kulturach, tylko że nie ma na to dowodów, bo przeanalizowano rozmaite przedstawienia wiązane z tym kultem kobiecym, kultem Wielkiej Matki. Okazało się, że nie wszystkie figurki przedstawiają kobiety, że nie wszystkie były związane z kultem religijnym w ogóle, tylko na przykład niektóre miały być świadectwem takiej prostej magii, która miała ułatwiać na przykład kobietom rodzenie, co jest dość powszechne nawet w społecznościach pierwotnych. Raczej były różne kulty religijne, chociażby było to związane z tym, że mamy różne kultury, tak? Rozprzestrzenione neolityczne na obszarze, weźmy tylko Europę i Bliski Wschód, gdzie tych kultur jest bardzo dużo i zapewne tyleż albo jeszcze więcej musiało być kultów religijnych. Tak jak sytuację znamy ze starożytności, ze źródeł pisanych, że nie było jednej religii charakterystycznej dla całego, choćby obszaru basenu Morza Śródziemnego, tylko ogromna wielość, różnorodność kultów religijnych.
I raczej chyba z czymś takim mielibyśmy do czynienia, czyli jakiś kult na przykład specyficzny dla tych górników pracujących w krzemionkach, ale znowu już jakieś inne kulty religijne różniące się dla tych ludzi, którzy pracowali na ziemi, byli tymi osadnikami, obrabiali te pola tutaj gdzieś na Wyżynie Sandomierskiej. I raczej z taką różnorodnością mamy do czynienia, która dla nas jest też nie do końca możliwa do ogarnięcia ze względu na charakter tych źródeł, niż z jakimś jednym wszechogarniającym kultem religijnym. No na pewno to nie jest ta późniejsza epoka religii uniwersalnych, tak jak chrześcijaństwo, czy islam, czy choćby buddyzm, które obejmują ogromne obszary, są jakby religiami misyjnymi, no to jest już trochę późniejsza epoka. Tutaj mamy do czynienia z ogromną wielością rozmaitych kultów religijnych i tak byśmy chyba jednak powinni religię neolitu traktować. Jako jednak wielość i różnorodność niż taką jedność, którą jeszcze do niedawna wyznawane koncepcje nam podsuwały. Znajdujemy się na obszarze parku archeologicznego, czyli rekonstrukcji zabudowań prawdziwej osady, a konkretnie przy rekonstrukcji budynku mieszkalnego z wczesnej epoki brązu. Tak mogli mieszkać ostatni użytkownicy kopalń krzemionkowskich. Wczesna epoka brązu, czyli okres mniej więcej 2300-1600 lat przed naszą erą, kiedy to nastąpił ostatni okres eksploatacji krzemienia pasiastego tutaj w Krzemionkach przez ludność kultury mierzanowickiej. Był tu tak naprawdę okresem schyłkowym tej działalności, bo jakkolwiek wtedy przeszukiwano wyrobiska po poprzednikach i drążono niektóre płytsze kopalnie, to jednak siekiery wykonywane z krzemienia pasiastego rozchodziły się już tylko w promieniu 60, najwyżej 80 km od krzemionek. Nieuchronnie wkraczała na teren ziem polskich nowa epoka. Epoka brązu, kiedy to właśnie przedmioty ze stopów miedzi, przede wszystkim z brązu klasycznego, cynowego, stawały się głównymi przedmiotami prestiżowymi, a brąz stawał się powoli podstawowym surowcem do produkcji broni i narzędzi i w dalszym biegu dziejów narzędzi także. A krzemień stracił swoją dawną rolę, zwłaszcza krzemień pasiasty. Te siekiery z niego produkowane były coraz to mniej popularne i około 1600 lat przed naszą erą ostatni górnik z tych kopalń wyszedł i teren, na którym się znajdujemy, teren pola górniczego i dzisiejszego rezerwatu, zaczął znów zarastać lasem. Nie skończyło się jednak dążenie człowieka do wydobywania surowców naturalnych, do kontaktów, wymiany z innymi grupami. Nie skończył się rozwój handlu i gospodarki. Poszukiwanie surowców takich jak rudy miedzi i cyny stało się czynnikiem napędowym dla rozwoju dalekosiężnego handlu. Także handel innymi surowcami, takimi jak bursztyn, tkaniny, później także liczne wyroby rzemieślnicze rozwijały się nadal. Świadectwem tych dalekosiężnych kontaktów jest paciorek z niebieskiego szkła znaleziony w kurhanie z epoki brązu w Dacharzowie w okolicy Sandomierza. Pochodzi on prawdopodobnie ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i dotarł tutaj właśnie drogą tej dalekosiężnej wymiany. Że z krzemionkami skończyła się jedna epoka, a zaczęła się inna i inne już były kontakty społeczności zamieszkujących ziemię polskie ze światem zewnętrznym. Natomiast warto pamiętać, że pierwszym tak naprawdę miejscem wydobycia na tak wielką skalę surowca, jakim był krzemień pasiasty, były właśnie krzemionki i z surowca wydobywanego tutaj i na sąsiednich polach górniczych te niegdyś popularne siekiery krzemienne rozchodzące się w promieniu ponad 600 km od tego miejsca, w którym stoimy, były właśnie wytwarzane. Ale jeszcze tak zapytam, 600 km to by wskazywało, że oni mogli sobie mieć krzemień z jakiegoś bliższego terenu. Ten krzemień stąd musiał być szczególny. Tak, ten krzemień, te siekiery w zasadzie, bo to siekiery się rozchodziły, były naprawdę dobrem szczególnym i popularnym.
no miały i wartość estetyczną, ale także i praktyczną, bo używano ich jako narzędzi i broni. Potem rzeczywiście część chowano z właścicielami jako takie przedmioty prestiżowe, natomiast jedno nie wyklucza drugiego. Tak naprawdę użycie utylitarne nie wyklucza tego, że używamy przedmiotu prestiżowego, czegoś lepszego, czegoś, co się wyróżnia. Tak jak krzemień pasiasty wyróżnia się swoimi właściwościami, twardością, teksturą, kolorami spośród innych materiałów. Oczywiście wszyscy korzystali też z krzemienia z bliższych źródeł, natomiast to użycie było dostosowane do właściwości danego rodzaju krzemienia. Na przykład z krzemienia świeciechowskiego, szarego, biało-nakrapianego robiono ostrza, długie narzędzia tnące, a z krzemienia czekoladowego drobniejsze narzędzia, czy na przykład grociki strzał. Także umiano też dostosowywać użycie danego surowca do warunków i do tego, czego potrzebowano. Dziękujemy bardzo, po prostu podróż była wspaniała do neolitu. Naprawdę to miejsce jest, dech zapiera, bym powiedziała. Dziękujemy bardzo i zapraszamy też latem na nasze imprezy. My zapraszamy wszystkich, koniecznie, przyjdziemy, koniecznie wy to odwiedźcie, bo sama opowieść to nie to samo, to trzeba zobaczyć. Uwierzcie nam, my tu wracamy pewnie po raz 5. albo 6. Tak. I nie jest przypadkiem, że chcieliśmy zrobić film z tego akurat miejsca. Także bardzo, bardzo dziękujemy. A poza tym, jest się tutaj naprawdę, można czegoś dowiedzieć i zdemolować sobie obraz starożytności polskiej. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do zapoznania się z najstarszymi pradziejami ziem polskich, tutaj właśnie w Krzemionkach, gdzie można po prostu tej przeszłości dotknąć i to w takim ciekawym kontekście przyrodniczym, którym jest ten rezerwat. Dziękujemy bardzo. Śmieszne jesteś z tą latarką, ale niech będzie. W sumie z kopalni. Tak. Starej, ale z kopalni żeśmy wyszli. No więc jeszcze raz, dziękujemy za oglądanie. Polecamy się z czymś takim jak bardzo miłym i przydatnym, gdy taki ziąb jak ciepła kawa. Tak, to podstawa. Tak. Dziękujemy wam za wszystkie kawy. One tak nawet psychicznie po prostu na duchu podnoszą. I cóż, do następnego razu. Z tego wspaniałego miejsca. Tak. No dobrze, po raz ostatni, w tym filmie oczywiście po raz ostatni, powiemy, że miejsce jest rewelacyjne. Zapraszamy. Można się... Niesamowicie fajni ludzie tutaj są. Olbrzymią wiedzę mają. Mają. I nie wahają się z nią podzielić. No i cóż. Do następnego razu. Bywajcie. Cześć. Cześć.